Poruszając się po łodzi w różnych codziennych sprawach, rzadko podnosimy wzrok ponad głowy. Zabiegani, często nie zwracamy uwagi na to, co kryje się tuż obok, na prawdziwe bogactwo naszego miasta. Skąd wzięła się ta obfitość form i kształtów w Łodzi? Jak powstała? Przez stulecia zagubione wśród lasów małe miasteczko Łódź zbudowane było z drewna. Nie możemy już zobaczyć, jak wyglądały domy starej Łodzi. Do naszych czasów przetrwał jedynie mocno przebudowany i przeniesiony w inne miejsce obecny kościół świętego Józefa. W 1820 roku miasteczko Łódź, leżące w Królestwie Kongresowym pod zaborem rosyjskim, odwiedził przewodniczący Komisji Mazowieckiej Rajmund Rębieliński, który zwrócił uwagę na jej dobre warunki dla rozwoju przemysłu włókienniczego. W niecały rok później miasteczko otrzymało status tzw. miasta fabrycznego. Na południe od Starego Miasta wytyczono nową osadę – zalążek przemysłowej Łodzi. By zadbać o odpowiedni wygląd nowego miasta, na zlecenie rządu Królestwa Polskiego sporządzono projekty standardowych prostych, drewnianych i murowanych domów, według których miały powstawać miejskie budynki dla przybywających do Łodzi rzemieślników. Określono nawet dozwolone kolory, w jakich można było malować elewacje domów. W 1827 roku przy ośmiobocznym rynku Nowego Miasta stanął pierwszy reprezentacyjny murowany gmach Łodzi z prawdziwego zdarzenia – Nowy Ratusz. Obok niego powstała niemal bliźniacza ewangelicka świątynia. Oba budynki wybudowano w panującym wówczas na ziemiach polskich stylu klasycystycznym. Łódź zyskała swoje pierwsze detale. W międzyczasie miasto rozszerzono dalej na południe o osadę Łódkę, a wzdłuż rzeki Jasień przy groblach dawnych młynów utworzono strefę przemysłową. Na Księżym Młynie powstała pierwsza duża łódzka fabryka, napędzana kołem wodnym przędzalnia Krystiana Wendisza z charakterystycznym dla klasycyzmu dużym trójkątnym frontonem. Przedsiębiorca Tytus Kopisz, zarządzający zakładem bielnikowym, buduje okazały dom. Obecnie to najstarszy istniejący budynek przemysłowy w Łodzi. W pierwszych dziesięcioleciach przemysłowej Łodzi przeważają budynki proste, funkcjonalne, niekiedy tylko urozmaicone prostymi elementami dekoracyjnymi, charakterystycznymi dla późnego klasycyzmu. Najokazalszymi budynkami w mieście są wówczas obiekty przemysłowe. Wśród nich nowy zakład przybyłego z Saksonii Ludwika Gajera, Biała Fabryka, w której w 1838 roku pojawia się w łódzkim krajobrazie nowy akcent architektury przemysłowej – wysoki komin przy pierwszej w Łodzi maszynie parowej. W następnych dziesięcioleciach kominy staną się symbolem Łodzi. Kilka lat później Gajer wystawił dla siebie przy Górnym Rynku reprezentacyjny dom w nowym w Łodzi stylu neorenesansowym, który można uznać za pierwszą w Łodzi willę fabrykancką. W 1855 roku w nowej dzielnicy przy Wodnym Rynku, obok pierwszego łódzkiego parku Źródliska, powstaje fabryka. Buduje ją niedawno przybyły do Łodzi fabrykant Karol Scheibler. Dotychczas budynki fabryczne były tynkowane. Ta fabryka daje początek charakterystycznym dla Łodzi ceglanym obiektom fabrycznym. Po drugiej stronie rynku powstają pierwsze domy familijne dla robotników. Ale przez długie lata miejska zabudowa Łodzi zdominowana była jednak przez podobne do siebie parterowe, drewniane i murowane domy rękodzielników. Tuż za domami krajobraz był iście wiejski. Całkiem zwyczajnym widokiem w mieście były wiatraki, których w drugiej połowie XIX wieku stało kilkadziesiąt w granicach miasta.
W latach 50. i 60. XIX wieku pojawia się więcej piętrowych kamienic. Powstają nowe budynki publiczne i sakralne. Rozpoczyna się też budowa pierwszego murowanego kościoła katolickiego w stylu neoromańskim, która potrwa aż 20 lat. Ostatnie 30 lat XIX wieku to złota era w rozwoju Łodzi. Powstają kolejne zakłady największych łódzkich fabrykantów: Karola Scheiblera na Księżym Młynie i Izraela Poznańskiego przy ulicy Ogrodowej. Budowle przemysłowe zyskują nowy wystrój, nawiązując do architektury obronnej. Coraz więcej starych domków zostaje zastąpionych nowymi miejskimi kamienicami, które często zmieniają właścicieli i są rozbudowywane o kolejne piętra, zyskując nowy, bogaty wystrój detali. Często najpierw długie działki zabudowywano mieszkalnymi oficynami, tworząc charakterystyczne dla Łodzi długie podwórka, a dopiero potem na froncie stawała okazała, bogato zdobiona kamienica. W ten sposób centrum miasta w latach 80. i 90. XIX wieku osiągnęło charakter wielkomiejski. Ten gwałtowny rozwój zabudowy zawdzięczamy m.in. udzielającemu kredytów pod zastaw nieruchomości Towarzystwu Kredytowemu Miejskiemu. W 1881 roku wystawia swą wspaniałą siedzibę przy ówczesnej ulicy Średniej w stylu nawiązującym do włoskiego renesansu. Projektantem jest ówczesny architekt miejski Hilary Majewski, któremu przypadło piastowanie urzędu w najbardziej dynamicznym okresie miasta. Budynek zdobią alegoryczne rzeźby. W tympanonie dwa gryfy prezentują motto towarzystwa Viribus Unitis, czyli wspólnymi siłami. Upowszechnia się charakterystyczny dla Łodzi akcent. Otoczone ogrodami piękne wille fabrykanckie, stawiane w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów. W latach 90. XIX wieku na elewacjach coraz liczniej wykorzystuje się motywy barokowe. Kamienice stają się coraz bardziej eklektyczne, pełne bogatego detalu. W tym czasie na Piotrkowskiej kamienicę stawia drukarz Jan Peter Silger. Eklektyczną elewację zdobi posąg Jana Gutenberga oraz portrety innych postaci ważnych dla historii sztuki i druku. Całości pilnują 4 metalowe smoki. Eklektyzm z elewacjami utkanymi z detali pochodzących z różnych stylów ma obrazować bogactwo właścicieli. Najlepszym przykładem jest Pałac Izraela Poznańskiego, który obecną formę otrzymał w 1903 roku. Neorenesansowy i neobarokowy wystrój elewacji uzupełniają detale charakterystyczne dla łódzkiego przemysłu i handlu. Ciekawym motywem są zworniki okien. Można na nich znaleźć industrialne elementy maszyn, kaduceusz, czyli skrzydlatą laskę oplecioną przez żmiję, symbolizującą handel, oraz symbole włókiennicze, czółenka tkackie i pęk włókien na kądzieli.
Z początkiem XX wieku do Łodzi trafia secesja. Pierwszymi secesyjnymi obiektami w Łodzi są willa Ryszarda Szimela przy ulicy Karolewskiej 1 oraz kamienica przy Piotrkowskiej 43 z 1901 roku. Czysto secesyjnych budynków jest w Łodzi kilka, lecz motywy secesyjne, zarówno te swobodne, jak i zgeometryzowane w stylu secesji wiedeńskiej, będą obecne w łódzkiej architekturze przez następne kilkanaście lat. Jednym z najwybitniejszych twórców secesji łódzkiej był Gustav Landau Gutentegger, autor najlepszego przykładu tego stylu w Łodzi, w willi Leopolda Kindermana przy ulicy Wólczańskiej. Wśród detali na elewacji dostrzeżemy misternie zdobione rośliny i zwierzęta. Złota era Łodzi przełomu XIX i XX wieku, podczas której w architekturze pojawiły się wszelkie możliwe style historyzujące i secesja, pozostawiła na elewacjach całą menażerię. Sowy symbolizujące mądrość, lwy i orły oznaczające siłę i potęgę, pszczoły, symbole pracowitości oraz inne liczne zwierzęta i mityczne stwory. Połączenie mitów i łódzkiego przemysłu znajdujemy na pięknej kamienicy firmy Krusze i Ender przy Piotrkowskiej 143, gdzie można odnaleźć smoka trzymającego belę bawełny. Zgromadzenie majstrów tkackich swoją siedzibę ozdabia ułożonymi w trójkąt czółenkami tkackimi. Handel był istotnym elementem gospodarki przemysłowego miasta, dlatego często można spotkać kaduceusze oraz wizerunki Hermesa. Róg obfitości ma wróżyć dobrobyt i bogactwo właściciela. W wielu miejscach elementy budowli podtrzymują kariatydy oraz ich męscy odpowiednicy Atlanci. Na uwagę zasługuje wyjątkowy zakopiański akcent na kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 292, gdzie na fasadzie można zobaczyć rzeźbę podhalańskiego górala. Z kolei na bałutach znajdziemy inny patriotyczny akcent – posąg Tadeusza Kościuszki. Bogactwo zabudowy miasta znajduje też swoje wierne odbicie w architekturze cmentarnej. Łódzkie nekropolie zyskują wspaniałe pomniki. Od 1910 roku można zaobserwować coraz większe upraszczanie detali, więcej motywów geometrycznych. Do głosu w architekturze dochodzą akcenty modernistyczne, czyli stawianie na funkcjonalność i spełnianie nowoczesnych standardów. Mimo coraz prostszych form, wciąż nie brakuje interesujących detali. W latach 20. spółka akcyjna wyrobów bawełnianych Izraela Poznańskiego wystawia na rogu ulic Legionów i Gdańskiej okazałą kamienicę ozdobioną płaskorzeźbą o bardzo łódzkim motywie – prządek przy kołowrotku. Alegoryczne płaskorzeźby powstają na modernistycznych budynkach zaprojektowanych przez Józefa Kabana-Korskiego, Sądzie Okręgowym na Placu Dąbrowskiego oraz Izbie Skarbowej na Alei Kościuszki.
Na ulicy Narutowicza stają nowocześni atlanci, dzierżący różne narzędzia. Lecz i do Łodzi dociera doktryna mówiąca, że ornament to zbrodnia. W latach 30. wyrastają luksusowe, modernistyczne kamienice. Choć pozbawione detalu, nie brakuje im akcentów urozmaicających surowe bryły, jak ciekawe portale czy specyficzny tynk z drobinami Mikii. Po II wojnie światowej w Łodzi powstaje zabudowa socrealistyczna i ponownie wprowadza detal. Lecz niedługo, w drugiej połowie lat 50. XX wieku, i ten styl znika, ustępując coraz prostszym formom, pozbawionym upiększających dekoracji. Na przestrzeni lat detale w Łodzi przybierały różne formy, zależne od panujących stylów i mód. Pokazywały bogactwo właściciela, nawiązywały też do funkcji związanej z budynkiem przemysłowego miasta. Wiele ciekawych obiektów nie dotrwało do naszych czasów, wiele też uległo zubożeniu. Brak odpowiedniego zadbania, czy to z powodów ideologicznych, czy też niedostatków finansowych, odbił się na wyglądzie dużej części łódzkiej tkanki. Powoli rośnie szacunek do dawnej Łodzi. Blask odzyskują kolejne budynki. Wciąż jednak bywa niszczony walor architektury minionych epok. Bardzo ważne jest, by świadomość o bogactwie i wartości łódzkiej architektury była coraz bardziej powszechna. Pamiętajmy, by spacerując po Łodzi, podnosić głowę do góry.